Wyobraź sobie film, który jest poruszający, dostojny i bezlitosny. Zadaje trudne pytanie o definicję sukcesu i jego ewentualną cenę i uwiecznił na ekranie jednego z mistrzów polskiego teatru, Janusza Warneckiego. Taki właśnie jest Mistrz. To film wywodzący się ze spektaklu teatru telewizji autorstwa tego samego duetu, reżysera Jerzego Antczaka oraz scenarzysty Zdzisława Skowrońskiego. Opowiada on prostą, choć niełatwą historię. Młody aktor przekonuje reżysera Macbeta do odtworzenia roli według swojej wizji. A dlaczego to robi i dlaczego tak się upiera przy swojej decyzji, poznajemy powoli w retrospekcji podczas trwającego 75 minut seansu. Nie trudno zauważyć w obrazie mocne teatralne wpływy. Akcja dzieli się na dwie oddzielne lokacje w dwóch różnych okresach. Wewnątrz nich można więc mówić o zachowaniu klasycznej teatralnej zasady trzech jedności. Pierwsze słowa granego przez Ignacego Gogolewskiego młodego aktora to macbethowski monolog przed zabiciem króla Duncana. Czy to jest sztylet, co przede mną błyszczy? Sam monolog stanowi bardzo mocny rdzeń, na którym opiera się ujawniana opowieść. A przy minimalizmie użytych środków filmowych na pierwszy plan wychodzą aktorskie ekspresje, chętnie ukazywane w dużej liczbie zbliżeń i detali. Zbliżenia pomagają również wytworzyć atmosferę klaustrofobicznego zamknięcia. Główna, retrospektywna część filmu dzieje się w jednym niemal pozbawionym okien pokoju tak zwanego hotelu prowadzonego przez nauczycielkę. Schronienie znajdują tu Polacy, którzy przeczekują represje po upadku Powstania Warszawskiego. Stłoczeni na niewielkiej przestrzeni jedzą po 2-3 pieczone kartofle w ramach śniadania. Ciepła woda jest dostępna tylko pod warunkiem wykonania dodatkowego zadania, np. narąbania drewna. Nowym gościem przybytku jest znany z prologu młody aktor, wychudły, kaszlący, z nieokreśloną względem powstania przeszłością. Mówi, że uciekł z transportu po akcji dywersyjnej, ale nie jest jasne, czy był zwykłym więźniem, za jakiego się podaje, czy też jednym z dywersantów kryjącym się przed niemieckimi okupantami. Dla wszystkich gości byłoby lepiej, aby był tym pierwszym. Innym z mieszkańców jest tytułowy mistrz, grany przez Janusza Warneckiego, aktora wybitnego, choć znanego przede wszystkim z desek teatrów. Wystąpił tylko w 4 filmach, z czego omawiany mistrz był tym ostatnim. Grana przez niego postać ma wiele punktów wspólnych z nim samym. Mistrza poznajemy jako pozytywnego, może nawet niepoprawnie pozytywnego dżentelmena. Podczas gdy inni otrzymują śniadaniowe ziemniaki z minorową miną, mistrz z uśmiechem dziękuje za każdy z osobna i na koniec całuje nauczycielkę w rękę. Chwilę później nawiązuje się zapoznawcza rozmowa między nim a młodym aktorem. Zaczyna się ona od fopa. Młody aktor z rozbrajającą szczerością stwierdza, że nie kojarzy go ze sceny i musiał w takim razie grać poza Warszawą. Choć mistrz jest tym urażony, szybko opowiada z ekscytacją o swoich teatralnych planach. Wymienia kolejne słynne spektakle, ale pytanie młodego aktora I pan w tym wszystkim grał? kwituje zwykłym. Nie. Mimo to mistrz opowiada o swoim aktorstwie, jakby był bardzo uznanym artystą. Jednak jako miejsca, w których występował, wymienia miejscowości prowincjonalne. Tu następuje kluczowy moment. Młodego aktora interesują tylko wielkie miasta, gdyż tam są wielkie sceny, kariera, sława i prawdziwa wielkość. Słucha on więc opowieści starszego pana z pewną pobłażliwością i rozczarowaniem. Jest zawiedziony, że rzekomy mistrz grał tylko gdzieś po wsiach i małych miasteczkach. Nie jest dla niego mistrzem. A sam Gogolewski przekazuje tę postawę swojego bohatera w dyskretnym, ledwo dostrzegalnym spojrzeniu. Antczak nie bez powodu decyduje się je pokazać. Gdy rysuje się konflikt stanowiący oś filmu, rozczarowanie młodego aktora powoli ustępuje zrozumieniu wraz z dalszą częścią rozmowy jego i mistrza. Mówi on, że grał rolę poniżej jego możliwości, do których się nie przygotowywał.
Mistrz wyciąga kluczową karteczkę z poleceniem niczym pamiątkę rodzinną. Na zaproszenie znanego na całą Europę aktora, z którym razem zaczynał grać w 1904 roku, jedzie do Warszawy w czerwcu 1938, by dołączyć do teatru. Niestety dyrektor informuje go na miejscu, że zespół jest już skompletowany, ale mówi, żeby przyjechał za rok. We wrześniu 1939 roku. I wojna. Tak, pamięta pan? Pamięta pan, co powiedziałem przed chwilą? Że w teatrze oprócz talentu potrzebne jest jeszcze i szczęście. Następnie mistrz pokazuje swoją wielką pasję i płomień dążenia do doskonałości. Gdy młody aktor twierdzi, że Macbethem kieruje rządza władzy, że to w nim pierwszym rodzi się pomysł zabójstwa, mistrz kontruje, że Macbethem kieruje namiętność do młodej Lady Macbeth. To wyraźnie wynika ze sceny Lady Macbeth z mężem. Ale nie, proszę pana, nic podobnego. Namiętność i nie ustąpię. O. Nie, No przepraszam pan. I chociaż obaj aktorzy z czasem znajdują coraz więcej wspólnego języka, pozostali ludzie wciąż traktują mistrza protekcjonalnie. Postrzegają go jako nieuleczalnego marzyciela, który zwyczajnie odleciał. Gdy taka uwaga pada z ust mecenasa, mistrz odpowiada słowami, które stały się moim ulubionym cytatem i drogowskazem. Śmieszny pan jest, panie, z tym swoim dążeniem do... Człowiek, który dla swej idei nie potrafi znieść śmieszności, nie jest tej idei wart. Amen. Z kolei doktor bardziej niż snuciem marzeń przejmuje się przyziemnymi rozważaniami na temat śmierci z rąk Niemców. Czy doktor zachowuje olimpijski spokój, czy też jest po prostu zupełnie pozbawiony serca i empatii, gdy mówi o innej konwencji umierania? I czy mistrz może zdziałać cokolwiek dobrego swoim aktorstwem, jeśli nad innymi ludźmi ciąży zwykła chęć przetrwania za wszelką cenę? Aby nie zdradzać zakończenia filmu i zarazem zachęcić do jego samodzielnego odkrycia, po prostu zatrzymam się tutaj. Mistrz to teatr telewizji w najwyższej możliwej formie, z wybitną rolą Janusza Warneckiego i świetnym drugim planem mimo ograniczonego czasu ekranowego. To film stanowiący przypomnienie o tym, że jakkolwiek świat nie będzie dla człowieka pechowy, surowy i niesprawiedliwy, zawsze pozostaje nadzieja na zmianę podłego losu. Ale czy zmiana ta jest warta swojej ceny? Nie wiem. Ale wiem, że naprawdę warto obejrzeć tę ukrytą perłę kina.